Hi everyone, my name is Isabella and welcome to my kitchen. Witajcie moi drodzy, na imię mam Izabela i witam Was w swojej kuchni. Hello on Facebook, on Instagram and on YouTube. Witam Was na fejsie, na Instagramie i na YouTubie. We are going to make a couple of recipes today. We're finishing up part of the recipe and I'll talk about it shortly. Dzisiaj zrobimy dwa przepisy. Jeden z przepisów się kończy. Wrócimy do niego w międzyczasie, robi nam się z tyłu. So what are we going to make today? Salad Tuesday, we're going to make a black lentil salad and the lentils are already cooking in the back because it takes about 25 minutes for them to cook. Moi drodzy, dzisiaj zrobimy sałatkę z czarnej soczewicy. W międzyczasie się soczewica nam gotuje z tyłu na Thermomixie, a żeby przyspieszyć czasu, to zacznijmy tutaj robić sos do naszej sałatki. So we're going to continue with our dressing and the remainder of our recipe on this Thermomix. Hi Grace, so nice to see you. Witamy Grażynkę. So, empty salad, empty mixing bowl. And actually the advantage of having a second mixing bowl, and actually we do have a great promotion that started today for a second mixing bowl and for a peeler and extended warranty and some extra gifts. So let me know if you're interested. Także 2 uncje wlewamy oleju. We add 2 ounces of olive oil or any oil of our choice. I'm using avocado oil. Ja dodaję oleju z awokado. Także zaczęłam wcześniej mówić, mamy świetną promocję w tej chwili na m.in. drugie naczynie miksujące, na obieraczkę. Także jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do kontaktu. 6 garlic cloves, 6 ząbków czosnku. Now we close this up. Zamykamy. 3 seconds speed 7. 3 sekundy, obroty 7. So just a few seconds and let's see what we have. Hi Agnieszka, I'm glad that you're watching on Instagram, so nice to see you. Więc co mamy after 3 seconds, okay? So our garlic is chopped, our olive oil is all over the place, so we scrape this down. Także nasz czosnek po 3 sekundach jest posiekany. Olej tak z awokado jest w sumie wszędzie na ściankach, więc go zgarniamy na dno naczynia miksującego i teraz wydaje mi się, że włączamy dalej. Tak? Tak. Włączamy na 10 minut, obroty 1, temperatura 220 stopni. Kładziemy nasz koszyczek na wierzchu. 10 minutes, 220 Fahrenheit, and speed 1. So this is going to be sauteing first, so we're going to have aromas. Oh, I see the cameras are in a way that you can't see me working in the back. Okay, this will be better. So let me turn on my third Thermomix because we are going to make some homemade ricotta cheese. Także włączę jeszcze jeden Thermomix, dlatego że dzisiaj zrobimy w międzyczasie ricottę, która nam się przyda jutro do drożdżówek. We're going to use the ricotta tomorrow for our brioche with rhubarb from the garden. So nothing better than homemade ricotta. Także jutro nam się ricotta, którą zaraz wstawimy, przyda do fantastycznych bułek, drożdżówek z rabarbarem. Już z ogródka. Także patrzę, że tutaj mam kwiatuszek, mi się do jednej kamery na troszeczkę wsunął, tak? Także przestawiłam. I moved the flower for the YouTube cameras. So the cameras are set up differently. Let me start off our ricotta cheese. So you can always keep your simmering basket if you're putting everything on top. Simmering basket, and you can put your measuring cup inside the simmering basket for storage. Także zawsze możemy naszą miareczkę włożyć do naszego koszyczka, jeżeli chcemy na przykład waromę czy coś na wierzch postawić, wkładamy go do środka. So because I have it prepared in our cook today menu, I know too many Thermomixes, za dużo Thermomixów, prawda? My week, także 3 kreski w lewym górnym rogu, 3 lines in the top left corner, my week and a ricotta cheese. Mój tydzień i serek ricotta, domowa ricotta, taka jest nazwa naszego przepisu. So homemade ricotta is the name of our recipe. So we're just going to start cooking. Making a mess. That's okay. Także jak widzicie, już rozrabiam. We're going to start cooking.
And we start off with 150 grams of whole milk. So I'm going to use up whatever I have in one container. Wlewamy 150, 1500 gram na 150, 1500, so a liter and a half. Także, okay, rozrabiamy. I am making a mess today. That's okay. All right. That's fine. It's live, right? So, także, moi drodzy, troszeczkę narozrabiamy dzisiaj, ale myślę, że będzie ok. Cześć Madziu, witam Cię serdecznie. Witam Jureczka, hello. So I see that we have guests both on Instagram and on Facebook and YouTube. Hi, whoever is on YouTube, I can't see actually. So adding more milk. Dolewamy więcej mleka, bo do 1,5 litra. So we need a liter and a half, 1500 grams of whole milk. And actually this is a very, very easy recipe. So ricotta is done very quickly. Cottage cheese needs 12 hours. Ricottę robimy dosłownie w 15 minut i dodatkowo potrzebujemy czasu na odsączenie. Natomiast twarożek, jeżeli chcemy taki twaróg domowy zrobić, to nastawiamy na całą noc. So cottage cheese is overnight, ricotta cheese is just 15 minutes, okay? So, we close this up, zamykamy, 10 minutes, 80 degrees Celsius, 10 minut, obroty, zaraz, 80 stopni, obroty 2. So 10 minutes on speed to 80 degrees Celsius to heat this milk up. And we're just going to add vinegar afterwards, and then we're going to be ready to strain it. And that's going to be it. So welcome everybody who's just joining. Witam wszystkich, którzy do nas dołączają. So we are working on 3 Thermomixes today. The reason being is that our lentils are being cooked in the back for our lentil salad. Mamy dzisiaj 3 Thermomixy, tak, w ruchu, dlatego że z tyłu, żeby było szybciej. I want to save your time to make it a little bit quicker. Otherwise, of course, we can use just one Thermomix. It's great to have 2 mixing bowls, just like we have. It's actually in our promo that started today. The advantage of second mixing bowl. Także wszystko możemy zrobić na jednym Thermomixie, ale ponieważ dzisiaj chcę, aby szybciej zrobić tą sałatkę, to dlatego robię na 2 Thermomixy. Na 3 Thermomixie dla tych, którzy dołączają, robimy kolejny przepis, bo robimy domową ricottę. For those who are just joining, the Thermomix is working on homemade ricotta cheese that we're going to use in some pastry tomorrow and some brioches. Anyway, so what's going on? The black lentil salad. We're almost done with that. And what's going on? I'm doing multi-level cooking. The recipe does not ask for chicken. However, I'm using the same heat in order to have chicken in the salad or for anything else for that matter. Moi drodzy, używamy całości naszego ciepła, wykorzystujemy nasze ciepło. Więc tutaj przez 25 minut nasza czarna soczewica się gotowała. Dosypałam mieszanki warzywnej, domowej, wegety, do tego możemy zalać ją rosołem i w tym momencie, kiedy ona się nam gotuje przez 25 minut, możemy kurczaka sobie uparować na górze w naszej warowni. So this has been cooking for 25 minutes. You can use stock, or I used some bouillon and I used water, okay? And we want to use multi-level. We want to use the energy, one source of energy. Także chcemy użyć jedno źródło ciepła na więcej rzeczy, więc ja tutaj proszę doparowałam, dołożyłam kurczaka czy do tej sałatki, czy do obiadu, czy do czegoś innego. Użyjemy tego kurczaka. Także ja po prostu użyłam tej energii, pomimo że to nie jest w przepisie. So I used that additional energy to steam our chicken, even though this is not in the recipe, but we can use it either with the salad for dinner or maybe for lunch tomorrow. So now we remove the simmering basket. Let me grab a plate to put our lid onto. Yes, I removed the simmering basket and now I need to drain our lentils. Także wyciągnęłam nasz koszyczek, zestawiłam. Witam Cię, Reniu, witam Grzegorza. So I took this simmering basket off. I'm going to use it to strain these lentils, okay? So let me do that over the sink and let me grab a plate.
So I can put it on top. Crash this, okay? So this is multi-purposes of or multiple purposes for our accessories, Thermomix accessories. Także jest to w tej sytuacji mamy wielofunkcyjność naszych części Thermomixów, naszych dodatków. Także mamy tutaj jeszcze 2 minutki, żeby nasz czosnek się uprażył, ale zobaczymy co dalej. Więc teraz właśnie tak i przerzucamy to do naszej miski. So now we transfer our lentils into our bowl where we're going to prepare the salad, okay? So simmering basket has served its purpose of straining our lentils. I washed the lentils using the basket earlier before I set them. Także używam naszego koszyczka troszeczkę wcześniej, wtedy kiedy tak właśnie chyba się oblałam. I think I just okay. There was more liquid than expected on the plate. Także oblałam się, ale dobrze, już jest wszystko posprzątane. I'm really making a mess today, I see. That's okay. Done. Także dzisiaj troszeczkę robię więcej bałaganu niż ustawa przewiduje. Witam Cię, Moniko, miło mi, że jesteś. So now we have our lentils strained, okay? Także nasza soczewica jest odsączona i zaraz jeszcze mamy minutkę, nasz czosnek się kończy dusić z naszym olejem i będziemy kontynuować nasz przepis. So our garlic, 6 cloves of garlic, for those of you who just joined, are being sauteed in some oil. I used avocado oil instead of olive oil. That's right, you can't see. Okay, since we have, there we go. I think this is better, okay? Także chyba już jest dobrze. So our ricotta is in the other Thermomix that you can't see on Instagram and Facebook, but our dressing is getting ready here in this particular mixing bowl. So how much more do we have for the ricotta? Ricotta is another 4 minutes. So we will discuss that as well. So for those of you who are just joining, we're making a black lentil. Hi Naveed. We're making a black lentil salad, and it's actually going to have some spinach. And I steamed chicken in our faroma to use. Hi Anna. To use the source of heat that was already being that was being generated by our Thermomix. Także na parze mieliśmy kurczaka, tak, wtedy kiedy nasza soczewica się nam przygotowała i użyliśmy tego samego źródła energii, wykorzystaliśmy to samo źródło, tak? Okay, so look what we have. Amazing how the aromas that are being, hi Anya, that are coming from this mixing bowl. Nothing is burned because the temperature was perfectly set. There was mixing involved, so there's no scraping, right? And you always need to be careful with garlic when we're sauteing, because when it browns, it gets better. Także widzicie, nic się nam nie przypaliło, idealne aromaty. Wtedy, kiedy na patelni smażymy nasz czosnek, musimy uważać do tego, że jeżeli nam się przypali za mocno, to będzie wtedy gorzki. Now we add 9 ounces of baby spinach leaves. Dodajemy teraz 9 uncji liści szpinaku do naszego naczynia miksującego. I know I have a bit more than 9. Wiem, że mam troszeczkę więcej niż 9, ale nie będziemy dodawać więcej. We're not going to add more because it's actually not going to fit in there. Bo po prostu nam się tutaj nie zmieści. So 9 ounces, and yes, I already pressed down with my fingers, okay, to compress, so as much as possible. Także przyciskamy, przygniatamy naszą kopystką, aby jak najwięcej szpinaku znalazło się na dnie. Now we place the simmering basket instead of the measuring cup yet again on top of our lid. Ponownie na przykrywkę wstawiamy nasz koszyczek na 7 minut i
będzie nam się to mieszało, tak? Obroty 1. It's speed 1. In the meantime, hi Grace, hi, nice to see you. In the meantime, what do? We prepare a cucumber, some feta cheese, and some red tomatoes. If you have grape or cherry tomatoes and cucumber, and we cut them up into pieces. So it says a piece of like that, the half a cucumber and cherry tomato, 10 cherry tomatoes. I'm using a lot more because we are veggie people. Ma być to około pół ogórka pokrojonego w kostkę i ma być około 10 pomidorów, które kroimy na połówki. Mam oczywiście tego więcej, dlatego że u nas się więcej je warzyw. So hi Daniela, so nice to see you. So yes, there is more. Okay, we have that prepped, and the next step is okay to wait. But we also have some feta cheese that I already diced to go with this recipe as well. We have 33 seconds more on our ricotta cheese. So this is going, for those just joining, we're making a black lentil salad. The link is under the lives or under the live on Facebook and YouTube. Instagram, I will post that a little bit later. So we are making a black lentil salad and we are running a ricotta cheese, a homemade, easily made with the Thermomix. Advantage of having two bowls in this case is that if I was doing this in one Thermomix, then I wouldn't need to wash the mixing bowl to proceed to the dressing. So let's see what we have with this. Let me just move this stand, okay, a bit. Także przesuwamy troszeczkę. Now, after the milk has been heating for 10 minutes at 80 degrees Fahrenheit, and let's see, yes, it's there. The temperature is there, speed 2, and now we add 30 grams of white vinegar. Dodajemy 30 gram białego octu. Okay, and just click next. Close this up. Zamykamy i minuta. Zostanie to podgrzane do temperatury 90 stopni. Jest to mieszane na obrotach 1. So another minute. It's going to be heated up to 90 degrees. And it is going at speed 1. So what do we do now? We grab another simmering basket. We should have one more in this house. One. Oh, yep, we have the third one. Mamy jeszcze trzeci, tak, bo są 3 Thermomixy, więc mamy jeszcze jeden koszyczek. So now we line this with a mesh and get ready to strain our ricotta. Także wykładamy to tetrą, czy woreczkiem takim do odsączania, czy płótnem, tak abyśmy mogli tutaj wszystko przelać i żeby nam się odsączała ricotta, tak? So let's get this ready. I think this, nope, is this going to, no, this is not going to fit it. Okay, let me grab a bowl. Moi drodzy, użyjemy miski, a później to przełożymy. So I'm going to use a bowl for, in the simmering basket, yes. Także moi drodzy, mam tutaj, widzicie mnie? Tak, ja was widzę, to wy też będziecie mnie widzieć, więc so I have a mesh bag, mam taki woreczek specjalny do odsączania. I'm going to put this in my simmering basket and we leave this in here for another 5 minutes. So let's set a timer. For those that don't know, we actually have a timer on our Thermomix, and let me tell you where it's located. Okay, so let me start it up. Dla tych, którzy nie wiedzą, mamy czasomierz na naszym Thermomixie i pokażę wam tutaj, jak w momencie, kiedy gotujemy i mamy wszystkie 3 zegary, so when we're cooking and we have all the 3 dials on the screen, we actually have a little drop arrow on top, in the middle. Mamy taką strzałeczkę do dotknięcia, do uderzenia, żeby nam się rozwinęło menu u samej góry po środku. So when we touch that down, we will see how long we have left in the particular recipe and what step it's doing, and then we are going to have a timer, so we can press on the timer and set the timer there. Także jak nam się menu otworzy, u góry, w górnej linijce mamy kroki i co się dzieje w naszym Thermomixie, czyli na tych 3 zegarach, a druga linijka to jest nasz czasomierz
na którym możemy ustawić czas, aby poczekać tak, kiedy będzie to, jak musimy sobie ustawić, żeby na coś poczekać. Czyli w tej sytuacji tam mamy jeszcze 3, prawie 4 minuty. We have another minute and a half here on our Thermomix and we're going to be just about done. Także mamy jeszcze 1,5 minutki, moi drodzy, tutaj na tym Thermomixie i prawie skończymy. Także zapraszam Was serdecznie, witam wszystkich, którzy jeszcze dołączają do nas. Welcome to those who are just joining us, both on Facebook, Instagram and YouTube. Także witamy tych, którzy do nas dołączają. Moi drodzy, serduszka, lajki, oczywiście powielamy. Niech to idzie gdzieś dalej, może inni mają ochotę do nas dołączyć. So, hearts, likes, shares, maybe somebody else would like to join us in the future, maybe somebody would like to watch this live. So, besides the fact that I made a lot of mess today, I didn't let me recap what we're doing. Poza tym, że narobiłam dużo bałaganu, to pozwólcie, że Wam powiem ponownie, co dzisiaj zrobiliśmy. Więc ugotowaliśmy naszą soczewicę w rosole. So we have cooked our lentils in stock, or you can use stock paste and water, or you can use a vegetable seasoning that you prefer, or some herbs that you like, because we are straining the water anyway. So whatever you like to use, we can use that. Because we were generating heat for 25 minutes while we were cooking our lentils, then I used the aroma. I put it on top of our lid instead of the simmering basket in order for the vapors that were coming out and the aromas from the stock to infuse, enhance and steam our chicken. Także moi drodzy, w momencie, kiedy nam się gotowała nasza soczewica przez 25 minut w naszym rosołku, używaliśmy tego samego ciepła. Zamiast koszyczka postawiłam na paromę kawałki kurczaka z przyprawami i te aromaty, które się wydobywały z naszego rosołku, jak również przyprawy, to na parze mamy gotowego kurczaka. Także użyliśmy jednego źródła ciepła w podwójnych poziomach. So we used one source of heat for multi-level cooking, which means saving money. Oczywiście oszczędzamy dzięki temu pieniążki. Także zobaczmy, co mamy. Let's see what we have, what our spinach looks like. And the aroma. Słuchajcie, moi drodzy, te aromaty. Zobaczcie, co mamy. Także mieliśmy 9 uncji szpinaku. So let me make sure that I'm not going to mess anything up. Także sprawdzam tylko, moi drodzy, czy niczego nie pomyliłam. Zgarniam tutaj kopystką nasz szpinak i nasz czosnek i nasze soki na dno naczynia miksującego, bo jest tego troszeczkę na bokach naczynia. So I'm scraping down the spinach and the garlic to the bottom of our mixing bowl because there were some left after the cooking. So we add another ounce of oil. Dodajemy odrobinę, jeszcze 1 uncję oleju. Ja używam z awokado. I use avocado oil. I prefer that for cooking. Hi Madzia, hi Beatka, so nice to see you. Hi Ivona, so nice to see you. So I added the avocado oil, and now we add 1 ounce of pomegranate molasses, or in this case, I'm adding some balsamic glaze because I don't have the pomegranate molasses. Dodajemy z granata melasę, nie mam, ale mam balsamiczny, to jest zredukowany ocet balsamiczny z przyprawami, więc nie jest to sam czysty ocet balsamiczny, więc mam to, więc to dodaję do smaku. So instead of the pomegranate molasses, I'm adding balsamic glaze, okay? And now we close this up, zamykamy. And 3 seconds speed 1, 3 sekundy obroty 1. Witaj Beatko, miło Cię widzieć. So now our timer is done. And we will just transfer and strain our ricotta. So that is, the ricotta is done, our timer is done. I'm just going to transfer it to the basket and strain it, and our ricotta is going to be ready whenever it's going to be strained. However, what do we do? Okay, we mix this into our lentils. Także moi drodzy, to co tutaj mamy, to teraz nasz szpinak
wykładamy do naszej soczewicy. So we are adding this to our lentils, so the spinach, the wilted spinach with the balsamic glaze and the garlic that has been sauteed in some avocado oil in this case. Także przekładamy nasz szpinak do naszej soczewicy razem z tym sosem, który nam się wytworzył, razem z tym czosnkiem, który nam się udusił, tymi aromatami i octem balsamicznym. I must add that I did use a quarter less of the lentils, so instead of 12 ounces, I used 8 ounces. Dodam, moi drodzy, bo może Wam się wydawać, że mamy mało sałatki, ja użyłam o 1/4 mniej soczewicy. So I used, oh, somebody's calling. They can, okay. Huh. Okay, I'm back. I don't know why it answered. Okay, so the salad serves, I believe, 6, but I used, like I said, a quarter less of the lentils. Także jak wspomniałam, do sałatki, sałatka jest na 6 chyba, ja 1/4 mniej dałam soczewicy, także zobaczcie, tak to wygląda w tej chwili. This is what it looks like, okay? So I'm going to let this cool a bit, and then I'm going, or we can add the cucumbers and the tomatoes and the feta cheese to the warm lentils and the warm spinach, or we can wait a bit, which is what I'm going to do. I want to serve it cooler because I don't want the cheese to melt. Także moi drodzy, możemy to w tej chwili wszystko wymieszać razem, a więc ogórki, pomidory i fetę dodać do naszej soczewicy. W tym momencie troszeczkę nam się ser roztopi. Nie chcę, żeby tak się stało, więc ja poczekam, żeby nam się ta soczewica troszeczkę, żeby nam to opadło, żeby to ostygło. W międzyczasie, już żeby więcej bałaganu nie robić, to przecedzę i pokażę Wam zdjęcie już gotowej ricotty i oczywiście gotowej sałatki. Także nie będę Was już dłużej zatrzymywać. Dziękuję Wam bardzo, że byliście, za Wasze komentarze, za Wasze lajki, wszystkie serduszka i do następnego razu. So I'm going to wait until this cools a bit before I'm going to mix in my veggies. And I will strain the ricotta offline just in case I will make a big mess again, which is what I did today a few times already. So thank you for joining me. I will post pictures of the ricotta and of course of the salad, and enjoy your afternoon and hope to see you soon. Thank you for all the likes and the love, the hearts, and see you soon. Till next time. Bye-bye.